witam na kanale Optymalna Zmiana, a dzisiaj trochę o solidarności jajników. Przeczytamy sobie jeden komentarz. Właściwie nie jeden, tylko 5. Od kobiety, która przeszła już wszystkie możliwe ścieżki, aby dostać swoją atencję. Proszę uprzejmie. I to jest jeden właśnie z tych powodów, dlaczego ja nie chcę solidarności jajników. Mało tego, że ta kobieta, ciężko mi to przechodzi przez gardło, obraziła mnie. Ale ja to wiecie, komuś się musi oberwać. Ale przede wszystkim obraziła Was. I ja zaraz Wam to pokażę, co ta panienka napisała. Oczywiście z tej strony jest wstawione, żebyście mogli przeczytać sobie to sami. Proszę Was, panowie, przestańcie słuchać tej pani, atencjuszki, tuż przed ścianą i bez żadnego przygotowania profesjonalnego. Chciałabym powiedzieć, że atencjuszka jest w trakcie budowy nowego studia, więc już niedługo ta ściana za mną zniknie. Nie przejmuj się. Która nawet na żadne badania się nie powołuje, czy podręczniki profesjonalne, bo to widać, czego ta pani chce. Chce Waszej uwagi. Atencjuszka dzisiaj była u fryzjera, więc panowie w komentarzach bardzo proszę mi napisać, że mam dzisiaj wyjątkowo ładne włosy, bo przecież postarałam się. I łaszenia się, bo mówi to, co Wam się podoba i wpływa na Wasze emocje. Już wszystko wszystkim. Chciałabym tylko przypomnieć, że emocje u mężczyzn to jest taki odcineczek. O czym Ty tu w ogóle piszesz, kobieto? Dobra, to teraz już poważnie. Kto się zaczyna łasić? Proszę bardzo. Proszę się zacząć łasić, bo ja ewidentnie potrzebuję łaszenia się. Jej pierwsze filmy były skierowane do kobiet, ale zobaczyła, jaką ma widownię w statystykach i się przekierowała, tak jak pan Alex B. Nie dość, że obraża Was, to obraża mnie, to jeszcze pana Alexa w to jakiegoś wrzuciła, nie mam pojęcia, kto to jest, ale zapewne Wy będziecie wiedzieli, więc mi napiszecie, kto to jest. Droga pani, moje pierwsze filmy były skierowane do mężczyzn. Tak samo jak mój kanał na TikToku, ale myślę, że research tutaj pani zrobiła marny akurat. Więc następnym razem, zanim napisze pani taką pierdołę, bardzo proszę o doinformowanie się i dokształcenie, jak już by tak komuś tak powiedziałabym w ładnym stylu chce pani jakąś szpileczkę wbić. Bo póki co to tylko się pani ośmiesza. W rodzinach z dziećmi, długofalowych relacjach, takich po 5, 10, 15 i więcej lat, kryzysy się zdarzają. I ich pokonywanie umacnia rodzinę i scala i pozwala na większą bliskość. Oczywiście. Szczególnie kryzysy, które przechodzą kobiety i psychicznie męczą i wyżywają się na własnych mężach lub partnerach. Oczywiście one umacniają, pani kochana. I pozwala na większą bliskość. Chyba męża z kolegami. Pani Wam nawija makaron na uszy. No w sumie makarony to ja sama mam, to mogę coś nawinąć. Żeby kanał się rozwijał i żebyście jej pisali. I tyle w temacie. Ciekawe, kiedy dostanę Shadowbana. Oj, pani kochana, na Shadowbana to trzeba sobie zasłużyć. No ale tutaj jeszcze za mało pani napisała, żeby kopnął panią taki zaszczyt dostać ode mnie Shadowbana. Myślę, że dla nikogo nie jest to tajemnicą, jeśli się tworzy w internecie i opowiada się o swoich przemyśleniach, o tym, co się wie, chce się pomagać innym i trochę ich może w którymś stopniu oświecić z pewnymi rzeczami, może kogoś doinformować przez zupełny przypadek, to myślę, że oczywiście, że chcę, żeby mój kanał się rozwijał. No, ale ja jestem osobą inteligentną i myślę, że moja widownia również. I dla nikogo to nie jest zdziwienie. Myślę, że większym zdziwieniem byłoby to, gdybym
nie chciała, aby mój kanał się rozwijał. I tu ten komentarz został zostawiony pod filmem, oczywiście, o X. A gdzie jest miejsce X? W śmietniku. I tu jeden z moich przecudownych subskrybentów odpisał. Więc zaraz sobie przeczytamy odpowiedź subskrybenta. Tutaj, moi drodzy, Robson odpisał pani, że płacz dalej, ona ma rację. Czyli, że ja mam rację, of course. A pani odpisała, przecież nie mogła zmarnować tej szansy posiadanej atencji wśród moich własnych obserwujących. No to lecimy dalej. Ha, ha. Płakać to ja mogę ze śmiechu nad waszą naiwnością. Jak widzę simpienie w komentarzach, 2 emotikonki. Laska ma ładną buzię z makijażem i już was to złapało. Pani w pierwszej części tego komentarza stwierdziła, że wszyscy, którzy zostawiają komentarze, opinie na dany temat, to są po prostu głupie simpy. Ludzie, którzy są naiwni, którzy ślepo wierzą w mój wygląd najwyraźniej, a nie pomyślała o tym, że może ktoś po prostu ma ochotę podyskutować i niekoniecznie on się musi ze mną zgadzać. Ale gdy ktoś mi napisze, że mam rację, że też tak miał, opisze swoją historię, to dla pani generalnie jest simpem. Miło tak obrażać subskrybentów na moim kanale, nie? Ale zrobiła sobie różowe końcówki włosów na wcześniejszych filmach. Cóż za niegodny czyn. A to już komunikuje infantylność i niedojrzałość oraz potrzebę uwagi. To oznacza tyle, że jest pani zirytowana. Widząc kogoś, kto może sobie pozwolić w wieku 30 lat na pomalowanie całych włosów na różowo. Ja rozumiem, że dla pani to jest niewyobrażalne. Niestety, jeśli ma się pewne ramy życiowe, w których doskonale jest pani osadzona, to przykro mi, ale ani różowy, ani zielony, ani niebieski u pani nie przejdzie. Oczywiście, że ma częściowo i wybiórczo rację. I tego nie neguję. Pani kochana, pani sobie zaprzecza sama sobie. No ja już się zgubiłam. Ależ się proszę obudzić. Po co ona to robi? Dum, 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 dum. Myślę, drodzy panowie, że czas tutaj wezwać detektywa Monka, żeby rozwiązał nam zagadkę, po co ja to robię. Ale jak tu jej zrobicie wyświetlenia, to ja się z tego będę tylko śmiała. Pani kochana, to niech pani już zacznie, bo te wyświetlenia już dawno są zrobione. To już teraz możemy się rozejść i już jest po temacie? Bo rozumiem, że już pani się turla ze śmiechu. Mam taką nadzieję. A śmiech to zdrowie, więc polecam. Bo swoje lata już mam i rodzinę, a ta pani nawet dzieci nie ma. Co ja w swoim marnym życiu pocznę? Nawet dzieci nie mam. Ewidentnie muszę kupić sobie nowego psa. Nikt mi na starość szklanki wody nie poda. A ta pani nawet dzieci nie ma. Gdzie są te dzieci? Gdzie są te dzieci? I znalazła sposób na zdobycie uwagi i podbudowanie swojego ego. Pani kochana, moje ego to się w tym pokoju nie mieści, dlatego teraz potrzebuję nowego studia, a w związku z tym, gdyby miał ktoś ochotę zasponsorować mi wyposażenie do studia, bo jeszcze trochę rzeczy mi brakuje, kwiatki również są mile widziane. Koniec! Pracuję z ludźmi, znam media i wiem, jak działają. Ja chciałabym wyrazić najgłębsze wyrazy współczucia każdej osobie, która współpracuje z tą panią. No myślę, że to miłe doświadczenie nie jest i nigdy nie było. I znam takie kombinatorki niezłe od lat. Hech! I możecie mi tu ubliżać jakimś
shamingiem co do wieku i wyglądu. Nie rusza mnie to, bo swoje zmarszczki widzę od lat i zdaję sobie sprawę z upływającego czasu. Pani kochana, ale nikt nie pytał. Ciężko w to uwierzyć. Nikt nie pytał. Mało tego, nie ma Pani zdjęcia profilowego, więc myślę, że nadal nikogo to nie obchodzi. I u mnie na kanale, w przeciwieństwie do Pani, to moi subskrybenci są inteligentni i oni nie muszą nikomu wjeżdżać na wygląd, żeby kogoś zmieść z powierzchni ziemi argumentami, a nie debilizmem. Ale jak ktoś już zacznie Wam mówić to, co chcecie usłyszeć, to głupiejecie jak te naiwne kobiety słuchające Alexa B. Nadal nie wiem, kto to jest Alex B. Ja się dokształcę, sorry. Posłuchajcie, bo to jest uniwersum teraz. Panienka obraziła mężczyzn ogólnie. Obraziła moich obserwatorów, czyli Was. Obraziła mnie. Ale żeby tego jeszcze było mało, to jeszcze obraziła inne kobiety, które słuchają jakiegoś tam pana Alexa. Też je obraziła. No, masz rozmach, kobieto. Masz rozmach. I tu Robson właśnie na ten komentarz odpisał. Ale tu nikt nie simpi. Ona według mnie nawet ładna nie jest. Ja zresztą też mam rodzinę, trochę więcej niż 10 lat i wiem, że ma rację. Ale wiesz, Robson, że dla Pani to nie jest żaden argument, że Ty masz rodzinę. I nie ma tutaj nic do rzeczy, bo prawdopodobnie jeśli napisałeś, że mam rację, to znaczy, że jesteś simpem. Jesteś po prostu naiwniakiem, który simpi w komentarzu. Co do tego, że ona według mnie nawet ładna nie jest. Pani kochana, czas się z tym pogodzić. Bo Robson wyraźnie napisał, że nie jestem w jego typie, co jest zupełnie normalne. Ja nie jestem zupą pomidorową, żeby mnie wszyscy lubili, ale mimo tego, że ja wyglądowo Robsonowi nie za bardzo przypadłam do gustu, to jednak chyba mam coś inteligentnego do powiedzenia, skoro jest u mnie na kanale i pisze komentarze pod moimi filmami. I absolutnie nie ze względu na wygląd, jak sam tutaj powiedział. No to jak to w końcu jest? Tylko wygląd najważniejszy, nie? Trzeba zawsze brać to pod uwagę, że jeśli mężczyzna mówi coś miłego innej kobiecie albo napisze jej, że ma rację, to tylko dlatego, że jest ładna i ma troszeczkę makijażu. Albo troszkę więcej niż troszkę. Tylko ostatnia ciamajda albo desperat wróci do byłej. Jak to nagra jakiś brzydal facet, to też będzie miał rację. Dokładnie. Pani kochana, Robson Pani to doskonale wytłumaczył, że nieważne, kto to nagrał. Ważne jest to, że Robson się zgadza z opinią osoby nagrywającej, czyli w tym przypadku moją. Mało tego. Twój wiek i tak dalej kompletnie mnie nie interesuje. Nie jestem jakimś przegrywem redpilowcem. Po prostu nie masz racji. Nie wiem po co wypisujesz taki monolog odnośnie swojego wieku i wyglądu, skoro w ogóle się do niego nie odnoszę. Logika kobiety. Powiem Wam tak. I Robson, od razu też Ci mogę wytłumaczyć. Pani ma tak niską samoocenę, że mimo tego, że jej nie zapytałeś, ani nikt inny w komentarzu na ten temat nic nie było wspomniane, tylko został jeden zostawiony komentarz właśnie od Ciebie na temat tego, żeby szła płakać dalej, ponieważ ja mam rację, no to Pani musiała od razu napisać na temat swojego wyglądu, ponieważ jest tak niepewna siebie i ona sobie zdaje sprawę, że porównuje inne kobiety, w tym przypadku mnie, do siebie i ona wie, że ona wygląda słabo. Ale najbardziej słabe w tym wszystkim jest to, żeby się Pani dowartościowała, musiała wejść do mnie na kanał i napisać Wam i mnie przy okazji, że Wy jesteście beznadziejni, bo lecicie tylko na mój wygląd. I że odrobina makijażu i Wy już polecieliście. Ja jeszcze tylko dokończę ten jeden komentarz i zaraz Wam powiem, co ja generalnie uważam na temat tej wypowiedzi. Bo to typowe wtedy argumenty ad personam i uprzedzam typowy męski atak. Typowe wtedy argumenty, typowy męski atak.
No, jednocześnie pani stwierdziła, że wy nie macie za grosz inteligencji. I jedyne, co wy byście potrafili odpisać, to to, że jest brzydka, stara i ma zmarchy. Ale pani kochana, pani nawet nie ma tu zdjęcia. I nikt, absolutnie, z moich subskrybentów i z ludzi, którzy mnie oglądają, nie upadłby tak nisko, żeby napisać na pani komentarz, jakikolwiek on by nie był chamski i trudny w odbiorze, uwag na temat pani wyglądu. Ale pani założyła, że tak jest. Ewidentnie miała pani taki wzorzec, ale o tym sobie zaraz porozmawiamy. Wtedy są emocje, a nie merytoryka u mężczyzn. I pozwolę sobie nie zgodzić z tym, że nigdy się nie wraca. Wszystko zależy od sytuacji. Jeśli to było małżeństwo pobłogosławione przed Bogiem, a te osoby są wierzące i chcą się zmienić, a jeszcze jak są dzieci, to również dla ich dobrostanu i pełnego rozwoju psychoemocjonalnego tu miało być. Trzymajcie mnie. Dla dobrostanu jakiego? Finansowego, rozumiem, mieszkaniowego. Ja rozumiem, że w pani ewidentnie sytuacji nie byłaby pani w stanie zapewnić dobrostanu dziecku, więc wtedy warto się zejść, prawda? I błagać na kolanach tego mężczyznę, żeby on wrócił, mimo tego, że doskonale pani by wiedziała, że przegięła pani pałę i że on nie wróci. A takie filmy jak moje, oczywiście, one wprowadzają pewną zasadę, że skończy się manipulacja mężczyznami, skończy się błaganie, skończy się płakanie, bo mężczyźni w końcu przestaną się na te wasze chore gierki nabierać. No i komuś się znowu zaczęło palić, prawda? Pod czymś. I to nie jest przyjemne uczucie. Nie skomentuję tego. Dalszej części pełnego rozwoju psychoemocjonalnego. Tak, oczywiście, niech patrzy to dziecko na to, jak rodzice się cały czas kłócą, jak matka tyra ojca. Fantastyczne uczucie. A później terapia. Za 2 klocki miesięcznie, jak już jest dorosłe. To ja nie odmawiam nigdy nikomu prawa do wybaczenia. Ale to nie pani jest od odmawiania prawa. Ta część jest tak mało inteligentna, że aż nie wiem, jak ja mam to skomentować. To ja nie odmawiam nigdy nikomu prawa do wybaczania? Myślę, że tutaj się coś rozjechało. Urażona duma u obydwu płci przemawia często i doskonale to widzę. Ale po latach przychodzi refleksja. W nawiasie. I sama słyszałam o takich przypadkach. Moi drodzy, czytajcie, pani podaje na swoim przykładzie. Jak ktoś żałował, że tak długo był uparty, bo doszło do jakiegoś nieporozumienia, a później to z perspektywy czasu okazało się błahostką. Wiecie co? I mi się tutaj pojawia taki obraz takiej hardej baby, która mówi do tego swojego biednego, wyłysiałego chłopa: przestań być taki uparty jak osioł! Czujecie to? Ewidentnie tutaj jest taki vibe. Nieporozumienie to było w momencie, jak nie dało się z tego nieporozumienia rachunków zapłacić. Teraz ludzie uwielbiają czarno-białe, restrykcyjne sądy. A ja nie odmawiam nikomu prawa do wybaczenia. Choć sama nie wiem, czy jestem do tego zdolna. Ale nie moja sprawa, co ktoś decyduje w swoim życiu. Pani kochana, na poprzednim komentarzu napisała pani, że ja mam różowe włosy, przynajmniej miałam w którychś filmach różowe włosy, to skoro panią nie interesuje to, bo to przecież nie pani sprawa, to po co pani siedzi w ogóle na tym kanale? Takie moje pytanie. Druga rzecz. Dlaczego wielkie rody i dynastie wybaczają zdradę? Ja to chyba, słuchajcie, spadłam z konia. Spadłam z konia. I ja naprawdę nie wiem, w którym ja już teraz wieku jestem z tym komentarzem. Bo chodzi o ciągłość trwania rodu, kasa i tak dalej. Ale oczywiście my już wszyscy doskonale wiemy, że pani jest skrajną materialistką. Tutaj nic więcej dodawać nie trzeba. Ja pewne rzeczy wiem, ale nie zdradzę więcej.
Całe szczęście. Bo wy możecie się rozchodzić i zmieniać partnerów. W nawiasie śmieszy mnie dziś takie spłycanie związków i relacji i małżeństw. Nas też śmieszy ten komentarz. Bardzo często. Ale prawdziwej bliskości z zaufaniem i pewnością tej osoby w trudnych chwilach mieć z tego nie będziecie. Możecie być dumni i zacietrzewieni. Słyszeliście? Nie wypowiem tego więcej, bo sobie język połamie. Nic mi do tego. Muszę sprawdzić to słowo, bo nie znam tego słowa, słuchajcie. Ale zasada w psychologii jest taka, że do kolejnych związków wnosicie traumy i przyzwyczajenia z poprzednich relacji. I jeśli nie macie tego przepracowanego, to jest tylko gorzej, bo się często na tej osobie odgrywacie za poprzednie związki podświadomie. Zasada psychologii jest taka, że jak się było na terapii, tak jak było w Pani przypadku, to jeśli była Pani na 2 sesjach, dlatego że związek się Pani zaczął rozpadać, to myślę, że warto tam wrócić. Proszę sobie to wziąć do serca. Zaraz Wam powiem, jakie mam wrażenie, jeśli chodzi o ten komentarz, bo dla mnie to tutaj sytuacja jest tak prosta, ale to zaraz. A jak z kimś jednym próbujecie doprowadzić do czegoś lepszego i poprawić się oboje, to otrzymacie coś silniejszego. Ważne, żeby jednak choć jedna osoba miała tego świadomość. Nie napiszę, że to działa zawsze, ale spokojna autorefleksja to coś bardzo pomocnego. Przyzwolenie na rozwody, kwestionowanie zasad etyki, pogoń tylko za kasą i patrzenie na wszystko przez pryzmat wartości w pieniądzu, stwarzacie społeczeństwo materialne bez bliskich więzi i altruistycznych wartości. Wszystko ma swoją cenę i konsekwencje. Czyli tutaj Pani ewidentnie stwierdziła, że to mężczyźni odpowiadają za społeczeństwo materialne, bez bliskich więzi i altruistycznych wartości. Po czym Pani napisała, że wszystko ma swoją cenę i konsekwencje. Przyzwolenie na rozwodę. Pani kochana, to nie jest średniowiecze, że ktoś będzie trwał w związku, w którym jest nieszczęśliwy i ma kobietę, która się nad nim znęca psychicznie. To nie jest tak, jak było w dawnych czasach, że jak się już było w związku, to się brało ślub, rodziło się dzieci, się siedziało przy jednej babie, czy ona była mądra, czy ona była głupia. Czasy się zmieniły. I ja rozumiem, że to dla niektórych może wywołać strach, ale proszę się uspokoić. Ja bym radziła wrócić na terapię. PS. Nikt nie simpi. Oczywiście emotikonka. Poczyta Pan sobie wszystkie komentarze. Ja to zrobiłam i mi się śmiać chce. Bardzo dobrze, bo śmiech to zdrowie. Więc myślę, że doszło Pani tutaj z 50 lat szczęśliwego życia. Chociaż patrząc po tych komentarzach, to myślę, że jednak nie. I kolejny komentarz. Pani ewidentnie miała kryzys w związku i była na chwilę na terapii, stąd napisała, że zasada w terapii jest taka czy siaka. Mało tego, napisała, że ona nikomu nie zakazuje wybaczenia, ale ona nie wie, czy ona by miała sama na tyle siły. Czyli Pani po prostu poszła sobie w długą, prawdopodobnie zrobiła coś na boku, po czym mąż jej wybaczył, czy tam partner. Takie odnoszę wrażenie. I teraz, żeby było śmiesznie, to Pani przyszła na kanał po to, żeby tutaj powbijać mi szpileczki, jeśli chodzi o mój wygląd, a doskonale, jeśli była na terapii, może gdyby chodziła trochę dłużej, to by sobie zdawała sprawę z tego, że ten komentarz, dokładnie te 4 komentarze pokazują doskonale jej irytację, złość i jej turbo niskie poczucie własnej wartości i pewności siebie. Tam wszystko leży i kwiczy. I taka mała podpowiedź. Gdyby jednak zechciała Pani iść na terapię, to radziłabym to zrobić jak najszybciej, ponieważ z tym, co Pani w tym momencie przeżywa u siebie w głowie, patrząc na kobiety ładniejsze od Pani, o których Pani tak myśli, że jest Pani gorsza od innych, to naprawdę musi się Pani ciężko po prostu żyć. I ja z całego serca Pani współczuję. A teraz przejdziemy sobie jeszcze do jednego komentarza. Ha, ha, ha.
Ta sama pani oczywiście. Posłuchałam tego i normalnie turlam się ze śmiechu po tej analizie. Tutaj pani mówi o analizie, gdzie analizowaliśmy zdrady kobiet. Pamiętacie ten post? Długo ten kanał nie pociągnie. 3 śmiejące się buźki. A jak się zwiększy, to jednak stwierdzę, że panom też można takie farmazony nawijać, że sama otworzę własny kanał i też będę nawijać makaron i mówić to, co chcecie usłyszeć. Teraz się zastanawiam, czy ta pani to nie jest ta pani z postu. Pani kochana, ten kanał się rozrasta w bardzo dobrym tempie i myślę, że wypadałoby już przestać obrażać widownię kanału, ponieważ nic pani tym nie uzyska. Ani się pani też lepiej nie poczuje. Strzeżcie się, bo otworzę konkurencję dla pani Patrycji. Wystarczy dobrze obserwować ludzi i nawet wam, logicznym mężczyznom, można bajki i kity wciskać. Przecież ona nic wam konkretnego nie podała, tylko o jakimś przykładzie gada jednym. Czy wy już rozbioru logicznego zdania nie potraficie zrobić? A może tautologie logiczne powinnam wam sprawdzić. Przydałaby się też analiza cybernetyczna informacji. Chociaż może lepiej nie. Wy też potrzebujecie kanałów, które was pocieszają. Okej. Trochę Patrycja ma rację, ale tylko częściowo. Jak zawsze patrzy tylko ze swojego wycinka rzeczywistości. Za dużo dokładnej analizy tu nie ma, a więc nie mam konkurencji. Za jakiś czas otwieram swój kanał. Śmiejąca się buźka. Przede wszystkim ten tekst. Wy też potrzebujecie kanałów, które was pocieszają. To nie jest, droga pani, pocieszanie. To jest stwierdzanie faktu i logiczna analiza kobiecego zachowania. I bardzo mi przykro, że panią to zabolało, bo niestety chciałabym tylko przypomnieć, że jeśli nas coś boli w danym filmie i się kompletnie z nim nie zgadzamy, do tego stopnia, że musimy napisać 5 komentarzy i zacząć na wyglądzie osoby, która mówi, co mówi, skończywszy na tym, że ten kanał to już za długo nie pociągnie, to myślę, że przydałaby się tutaj naprawdę, z pełną troską to mówię, terapia. Bo jak bardzo musiało panią to zaboleć wewnętrznie i pani sobie doskonale zdaje sprawę, że poczuła się pani urażona tym filmem, bo to tak, jakby pani słuchała o sobie. No niestety. Jak zawsze patrzy tylko ze swojego wycinka rzeczywistości. Czyli rozumiem, że nie tylko 2 odcinki u mnie pani obejrzała, za co jestem naprawdę bardzo wdzięczna. I tak na dobrą sprawę, prośbę mam. Jak już pani chce tak bardzo się otwierać w tych komentarzach, to ja bym poprosiła moich subskrybentów zostawić w spokoju, bo obrażanie mężczyzn, którzy są tutaj na kanale i nazywać ich simpami, łatwowiernymi, naiwnymi i tak dalej, to myślę, że może pani tylko u siebie w domu. I bardzo proszę, żeby za pani drzwi to nie wychodziło, łącznie z internetem, a na pewno nie u mnie na kanale. Bo jedyne, co tutaj pani pokazała, czym się pani tutaj mogła popisać, to to, że boli panią sukces innej kobiety. Że boli panią to, że inna kobieta, która ma zupełnie inne myślenie i patrzenie na wiele rzeczy i nie trzyma tego paktu tych jajników nieszczęsnych, to że tak naprawdę to jest pusta, głupia laska, która jest wymalowana blisko ściany i boli, prawda? Niezmiernie jest mi przykro, ale nie z tego, że chciała mnie pani obrazić, co jest wręcz niemożliwe do zrobienia. Tylko jest mi przykro, że po raz kolejny taki komentarz nam wszystkim, jak tutaj jesteśmy, udowadnia tyle, że kobiety są okropne. Potrafią tylko patrzeć
i wytykać palcami. Nie napiszą konstruktywnej krytyki, tylko obrażą wszystkich łącznie z innymi kobietami na innych kanałach i z moimi subskrybentami i też z połową innego YouTube'a, bo tak, bo pani jest po prostu nieszczęśliwa. I chciałam tutaj dać szansę wejść na profil i zobaczyć, co to jest za osoba. Bo ja ze swojej strony mogę powiedzieć tyle, że nigdy w życiu nie ubliżyłam, nie napisałam brzydkiego komentarza, a na pewno już nie 4, na temat obcej mi kobiety, która ma inne zdanie niż ja. Tylko i wyłącznie dlatego, że ja mam tak niską samoocenę, że muszę dokopać innej kobiecie po to, żeby sama poczuć się lepiej. No niestety to mają tylko zapisane jednostki słabe, taką jaką pani właśnie jest. I jeśli wy, drodzy panowie, mnie pytacie, dlaczego ja robię to, co robię, to właśnie dlatego, bo ja nie chcę być stawiana w jednym rzędzie z kimś takim. Nie wyobrażam sobie tej kobiety w normalnym życiu. Nie wyobrażam sobie, jak ona funkcjonuje i jak bardzo musi być nieszczęśliwa. I jest mi wstyd za to, że jestem kobietą. W tym momencie. Jest mi po prostu wstyd. A podobno to kobiety są dobre, ognisko domowe, ciepły obiadek, kapciuszki. No po tym komentarzu widać ewidentnie, że nie. Bo pani mi tu rzuca jakimiś bzdurami i mi pisze, że ta pani to nawet dzieci nie ma. No nie mam. No nie mam. I mam nadzieję, że z tym poczuła się pani już wyjątkowo dobrze. I oczywiście powiem wam tyle, że mnie absolutnie to w żaden sposób nie obraziło, bo to jest nierealne do zrobienia. Bo tak jak już wspomniałam, moje ego nie mieści się w tym pokoju, więc w takim przypadku jest bardzo trudno o urażenie kogoś, obrażenie go i zdeptanie go z ziemią. Musi pani próbować na innych kanałach. Ale jak już pani otworzy ten swój kanał, bo ja tego serdecznie życzę, myślę, że ze swoim podejściem do życia to nawet 100 subskrybentów pani nie uzbiera. A o słuchaniu tych wywodów, jeśli będą w takiej samej formie, to może pani już zapomnieć. I trzeba będzie się szybciej zwinąć, niż się pani otworzyła. I tak jak wspomniałam, chciałam tej pani dać szansę. Na kanale nie ma zdjęcia. Ale pani siebie sama świetnie opisała, że ona ma zmarszczki, że tam jej czas upłynął świetnie. To ja polecam botoks. A tak naprawdę to nikogo pani wygląd nie interesuje. I stwierdziłam, że może to jest jakiś dzieciak, który robi sobie żarty. Pokażę wam, co ta pani ma na kanale, bo myślę, że to jest bardzo ciekawe. I mówiąc szczerze, jak to zobaczyłam, to po prostu się w głębi duszy uśmiechnęłam, bo to kompletnie nie jest mój poziom. I moi drodzy, to już chyba tyle w dzisiejszym odcinku. Tutaj było napisane: widzę simpienie w komentarzach. No tak, oczywiście, wszystko jasne. Przecież kiedy mężczyzna wyraża pozytywną opinię, to automatycznie musi być ślepo zakochanym idiotą, który czeka na uwagę, na jakieś, wiecie, jakiegoś lajka od kobiety. Ja bym chciała tylko przypomnieć tej pani, że mężczyźni to nie są bezmyślni, a jej problem z takimi reakcjami to jest po prostu zazdrość, bo nie może ona tego przeżyć, że ktoś, kto ma inne myślenie od jej, prawda, dostaje uwagę, której ona sama desperacko szuka. Laska ma ładną buzię z makijażem i już was to złapało. Aha, czyli więc teraz wychodzi na to, że mężczyźni są to powierzchowne istoty, idioci, którzy patrzą tylko na wygląd. To jest takie, wiecie, typowe podejście, że jeśli kobieta jest ładna, to oczywiście mężczyźni są złapani jak muchy na rzep. I to jest właśnie ten najniższy stopień myślenia, bo to jest właśnie redukowanie ludzi do tych najniższych kategorii. A może to tak nie do końca o ten wygląd chodzi? Może to chodzi o to, że kobieta, która ma coś ciekawego do powiedzenia, przyciąga uwagę. Ale nie, no przecież w jej świecie to tylko ładna buzia
z makijażem. Tak właściwie to nikt nie broni się pomalować. Ale jak ktoś już zacznie Wam mówić to, co chcecie usłyszeć, to głupiejecie. No więc ta pani ewidentnie tutaj ma za złe mężczyznom, że podążają za kimś, kto mówi im to, co pasuje do ich wartości. No bo jeśli się ktoś ze mną zgadza, no to znaczy, że nasze wartości się pokrywają, prawda? Czyli według właśnie tego, co ona tutaj napisała, to każdy, kto nie zgadza się z jej wizją, to po prostu głupiec. A zaczyna mówić o tym, że ona sama jest w stanie mówić to, co chce. To nagle w jej oczach wszyscy są po prostu naiwni. Przyzwolenie na rozwody, kwestionowanie zasad etyki, pogoń tylko za kasą. No czyli tak jak mówiłam, no mężczyźni są po prostu odpowiedzialni za upadek etyki, rozwody i materializm. No, to jest wasza wina, panowie. To już jest koniec żartów, to jest wasza wina. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że ta kobieta kompletnie nie zauważa, że to jest właśnie jej płytkie podejście do ludzi, do związków i to jest właśnie odpowiedzialne za ten problem. W jej świecie mężczyzna, który chce odejść, bo nie chce po prostu tkwić w toksycznej relacji, to jest po prostu materialista, który nie ma wartości. A no właśnie ta generalizacja świadczy tylko o jednym, o jej kompletnym braku zrozumienia dla całego szeregu emocji i relacji międzyludzkich. No dla tej pani to jest po prostu wszystko płytkie i koniec. Tutaj później było następne. Stwarzacie społeczeństwo materialne bez bliskich więzi i altruistycznych wartości. Tak, oczywiście, bo to tylko mężczyźni tworzą społeczeństwo bez wartości, prawda? No musicie mi przyznać rację w komentarzach. A może tak właściwie to ta pani w swojej tej ograniczonej całej perspektywie nie potrafi po prostu dostrzec prawdziwych wartości, które nie polegają na tym, kto ma więcej pieniędzy. Bo tam pani 2 razy wspomniała o kasie, więc wygląda na to, że to pani ma z tym problem. Wiecie, na to wychodzi, że dla niej każdy, kto zarabia, to jest materialista. I ten wywód to była kolejna próba obarczenia, obrzucenia mężczyzn wszystkimi problemami współczesnego świata. Bo to przecież kobiety są zawsze złote, a ta pani to już w ogóle jest kryształ. No ale przecież sama się sobie nie przyjrzy, nie? Więc myślę, że teraz już rozumiecie, dlaczego ja w jednym rzędzie tam stać nie będę. Po prostu. Mam nadzieję, że Wam przyjemnie minął czas dzisiaj ze mną. Możecie jeszcze popatrzeć. Proszę bardzo. Popodziwiać moje nowe włosy. Przypominam, oferta o doposażeniu studia jest cały czas aktualna. I widzimy się w następnym odcinku. Wszystkiego dobrego.